Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj stoję w obliczu kompletnej kompromitacji, bo quiz, który będę dzisiaj rozwiązywał, tyczy się postaci, którą lubię, szanuję, ale mam wrażenie, że nie pamiętam wielu szczegółów tyczących się tego, w którym odcinku co zrobiła, i biorąc też pod uwagę, że Artur, który przygotował dzisiejszy quiz i przygotowywał też kilka poprzednich quizów, lubi wrzucać takie pytania tyczące się tego, ile postać ważyła 14 lipca 1985 roku. Podejrzewam, że na kilkunastu, może nawet na kilkudziesięciu pytaniach, których w sumie jest 50, się wyłożę. Mam mimo wszystko nadzieję, że moja asystentka, która tutaj spoczywa na moich kolanach, będzie mi podpowiadać. Wiecie, dlaczego na mało mówię, że jest kurką? Z dwóch powodów. Jeden jest taki, że robi kokoko, a drugi jest taki, że wysiaduje jajka. Jak mógłbym się nazwać? Swoją drogą, Artur, z tego co pamiętam, napisał w tym swoim poście, że miał problemy techniczne, więc dzisiaj nie będzie ani obrazków, ani wyjaśnień jego odpowiedzi. Jest to na pewno wygodna wymówka, bo jeśli się okaże, że będzie jakaś gówno odpowiedź, a stawiam, że tak będzie, nie będę mógł nawet zobaczyć, co autor miał na myśli. Ale jeśli chodzi o moją nazwę, nazwę się Mambeppe, piłkarz z wszechświatów. To jest mój ukłon w stronę... jest ktoś tu już... Skibidi Shimix. Podejrzewam, że to jakiś młody widz. Także mam Beppe, piłkarz z wszechświatów, czyli ogólnie mam już zapewnione podium. I myślę, że w tym momencie mógłbym nawet zamknąć już tutaj quiz, usunąć tego posta i zadowolić się przynajmniej srebrnym medalem. Aż przypominają mi się moje stare czasy z judo, kiedy byłem tak mało momentami ambitnym zawodnikiem, że chciałem na przykład trafić na jakiś wolny los albo mieć jak najmniej zawodników w kategorii wagowej tylko po to, żeby zwiększyć szanse na zdobycie medalu. No ale okej, nie będę sobie tutaj sam robił pod górkę. Czy tutaj mam naprawdę ograniczenie czasowe? Nie, chyba nie. Muszę się troszeczkę zmniejszyć, bo te odpowiedzi są olbrzymie. Nie wiem, dlaczego w ogóle te klawisze do naciskania są tak olbrzymie, guziki, a napis jest tak mały. Kuririn to łysawy, niski mnich, który przypłynął na wyspę Roshiego, by zostać uczniem szkoły żółwia. W którym odcinku Dragon Ball jest widziany po raz pierwszy? Jeśli mieliśmy Roshiego w okolicach trzeciego odcinka, ale tak na dobrą sprawę, przecież pierwsza saga opowiadała o Pilafie i tak dalej, no to Krillon pojawił się na początku sagi Tenkaichi Budokai. W mandze to był, z tego co kojarzę, trzeci tom, albo końcówka drugiego, więc ja bym stawiał na odcinek 15, 13. No i tak to właśnie, taki to jest test wiedzy. W jakim stroju go widzimy? Żółta szata, granatowy pas, czarne spodnie, żółta szata, granatowy pas, brązowe spodnie. Na pewno żółta szata. Raczej nie miał czarnego pasa, bo myślę, że w sztukach walki to mogłoby oznaczać, że jest mistrzem, a nie był mistrzem. Stawiam na to. Okej, nie ma niestety zdjęcia, ale musimy sobie... Mogę wam na przykład wrzucić zdjęcie, tu jest kamerka akurat. By starzec uczył go sztuk walki, Kuririn no to akurat jest łatwe. Od jakiego słowa pochodzi imię Kuririn? Odpowiedź, ale po japońsku? No bo jeśli po polsku to kasztan, a jeśli po japońsku to byłby kurin, z tego co pamiętam, więc chodzi o słowo kasztan. Podryw na kasztana? Pod ręką żadnych kasztanów nie mam w gablotce. Zbieranie kasztanów to jest coś, co robię co roku i do tej pory nie wiem w sumie dlaczego. Kuririn przed przybyciem na wyspę Roshiego trenował w klasztorze Shaolin. Tam był gnębiony przez... No w zasadzie chyba dwóch było takich, którzy się najbardziej nad nim znęcali, ale możliwe, że przez wszystkich. Zastanawiałem się. Jego najlepszy przyjaciel to... Son Goku czy Goku? No i co teraz? No jeśli chodzi o pełne imię i nazwisko, no to Son Goku. Żeby nie było, że sobie wymyślam tutaj. Nie no. Przypominają mi się te zdjęcia, nie wiem czy one są prawdziwe czy nie, jak dziecko w trzeciej klasie podstawówki pisze odpowiedź na sprawdzianie na przykład z matematyki i ogólnie odpowiedź jest poprawna, tylko że nauczycielka skreśla to, bo szyk zdania jej się nie podoba. Dosłownie tutaj ten sam vibe. Ile wypalonych kropek na czole ma Krillon? 6. Ja zaraz sobie wypalę 2 oczu. Kuririn nie posiada jednej części ciała? Okej, nie posiada nosa. Wypuśćcie mnie już stąd. Czy Kuririn od samego początku był pozytywnie nastawiony do swojego partnera treningowego? Nie, na początku uważał, że jest wyższy, znaczy w sensie, że jest od niego lepszy i że nawet szybciej biega. Jakiego koloru strój ma Kuririn na 21. Tenkaichi Budokai? Obaj są ubrani w pomarańczowy. Dopełniacz? Aha, jakiego? Kogo czego? Pomarańczowego? Pomarańczowego.
Zanim nacisnę guzik Enter, muszę sobie to przypomnieć. No nie, na 21 Tenkaichi Budokai oni już dostali swoje normalne stroje, więc... Czerwonego. Wiecie co jest najlepsze? Że Arthur prawdopodobnie sugerował się tą przepaloną wersją z anime, podczas kiedy wersja mangowa jasno sugeruje, że jest to pomarańczowy kolor. O, kurwa, chłopaki z frontu wyzwolenia nawet mi się wyświetlili tutaj. Wow, czekaj, wow, to jest po angielsku tytuł. Czemu nie mogę zobaczyć? How Krillin Outsmarted Goku. Damn. To teraz wam jeszcze coś pokażę, bo pamiętam, że o tym chyba mówiłem w Kokle. Gij Szkoły Żółwia w oryginalnym Dragon Ball anime, jest to oczywiście strój noszony przez Krillana, Goku i Yamszę, został pokolorowany na ciemny czerwony, a nie na pomarańczowy, tak jak Toriyama to sobie zaplanował. Z tego co wiemy, Toriyama nie był fanem tej zmiany. No to kurwa robi specjalnie, nie? Jak po polsku nazywał się pierwszy przeciwnik Łysola na 21 Tenkaichi Budokai? No jeśli chodzi o kwalifikacje, to ja ci nie powiem. A jeśli chodzi o pierwszą walkę już w fazie, powiedzmy, playoff, no to był Bakterian. Jak po polsku, aha, Bakterian. Mam nadzieję, że dobrze napisałem. Bakterian to był przeciwnik, którego największą bronią był Smród i to sprawiało, że miał on przewagę nad małym Minichem, ale coś w pewnej chwili sprawiło, że Kuririn zaczął mieć przewagę. Co to było? Przypomniał sobie, że nie ma w zasadzie Goku przypomniał Krillanowi, że nie ma nosa. Że Kuririn nie ma nosa, okej. W sumie Kuririn też sobie w ten sposób przypomniał, że nie ma nosa. Jego kolejnym przeciwnikiem na tym turnieju był... Goku walczył z Krillanem na 22. Roshi, w zasadzie Jackie Chun. Okej. Według Adama... Bo ja jestem nawet w tym quizie, czy chodzi o jakiegoś innego Adama? Według Adama walka Krillana z... To była jedna z najlepszych walk w Mandze DB. No z Jackiem Chunem... Ale też z Piccolo była ładna, bo była ładnie namalowana. Wiecie, co jest kurwa najbardziej znamienne w tych quizach? Że gość pyta o moją opinię i ja nawet nie wiem, co on ma na myśli. On pyta o to, co ja mam w głowie i ja nie wiem, co on ma w głowie. Nie? Co to kurwa w ogóle jest? Walka z Krillanem to była jedna z najlepszych walk w Mandze DB. No okej, walka z Jackiem Chunem była świetna, bo była bardzo zabawna, ale walka z Piccolo była jedną z najlepiej namalowanych, narysowanych, zaprojektowanych. Ta perspektywa na niektórych panelach była genialna. No i jak mam to napisać? Z Jackiem Chunem? Wiecie co? Nie, wydaje mi się, że może chodzić o Piccolo, bo tutaj na przykład nie... Pójdę o krok dalej. Nie napisał, w jakim przypadku mam napisać odpowiedź. No bo chodzi o Piccolo. Chyba że Piccolo Juniora tak naprawdę. Dobra, zaryzykuję. O! Przepraszam, mała, przestraszyłem cię. Nadrapak. Ja pierdzielę, co się dzieje? Ja muszę wejść do głowy Artura, żeby się dowiedzieć, co ja mam w głowie. W sadze Armii Czerwonej Wstęgi Kuririn walczył z generałem niebieskim. Jak to było w polskim tłumaczeniu? Element napędu rowerowego z Armii Czerwonej Wstęgi. Którego wilejna i antagonisty od klasycznego Dragon Ball do Dragon Ball Super nie widział Kuririn? Którego antagonisty nie widział? Jeśli bierzemy pod uwagę klasycznego Dragon Balla, to tak naprawdę nie widział Piccolo Daimao, no bo został zabity przez jego podwładnego, a został wskrzeszony po tym, jak już Piccolo nie było. Ale jeśli uznajemy, że Piccolo Junior to jest reinkarnacja Piccolo Daimao, okej, zostawię to sobie jako, powiedzmy, odpowiedź zapasową. Vegeta oczywiście widział, bo z nim walczył. Cella oczywiście też widział, bo nawet próbował go zaatakować. Buu, no, został przez Buu zabity. Pirusa widział na przyjęciu, do Dragon Balla Super, tak? Czyli dalej. Hita widział na turnieju, Freeza oczywiście też, Jirena widział na turnieju, czy Zamasu widział? No jeśli bierzemy pod uwagę to, że Zamasu w Dragon Ballu Super przez chwilę był w naszej linii czasowej, ale czy tam był Krillan, który miałby to widzieć? Do Dragon Balla Super włącznie? No nie widział Piccolo Daimao, chyba że bierzemy... Piccolo Daimao w tym filerze nie było, w tym lesie, kiedy miał wizję. Pamiętacie tego filera, kiedy Goku i Krillan byli w tym lesie i zbierali te krzaki dla Roshiego? Tam Krillan widział Tamburyna, który go zabił. Piccolo Daimao chyba tam nie było. A może był? Wiecie co? Powiedzmy, że Zamasu. Tak będzie szybciej, jak to znajdę, niż w odcinku. Dragon Ball Super. No. Zamasu kiedy widział? No czyli w tamtej scenie, w której on był w teraźniejszości Zamasu, to Krillan to widział? W całej serii Dragon Ball Kuririn umarł wiele razy, ale ile razy faktycznie umarł, licząc Dragon Ball GT? No dobrze. Niech będzie, że to policzymy. Pierwsza śmierć z ręki Tamburyna. Potem Nanamek. W Dragon Ballu GT został zabity przez 17.
Został zabity, kiedy Golden Freeza zniszczył Ziemię, chociaż czy Whis go wtedy nie uratował? Możliwe, że Whis go wtedy uratował, więc jak Buu zniszczył Ziemię. No i w przyszłości, więc 5 razy. Czy on wtedy został uratowany, jak Whis cofnął czas? Wydaje mi się, że został uratowany, a Vegeta tylko nie został uratowany, bo Vegeta nie wiedział, co tam się dzieje. 5. 7? Czy 7? To gdzie jest jeszcze jeden raz? Pominąłem jakiś raz? Kuririn All Deaths. Niech będzie. A, 5? Nie, no nie będę się tutaj sugerował. Okej, śmierć... Jestem na jakiejś dziwnej List of Deaths fandom. Śmierć przez Tamburyna, Freeza na Namek, Super Buu... A, czekajcie, no Super Buu, a nie zniszczenie Buu planety przez Kid Buu. Okej, bo jak niszczył Ziemię, no to Krillin już nie żył, więc Super Buu. 17 w GT, tak. Prawdopodobnie przez wiek w finałowej scenie Dragon Ballu GT, no dobra, ale... Prawdopodobnie, no to nie jest potwierdzone. Może zjadł te same zioła co Roshi, no i co? Może też mam rację. No i oczywiście jeszcze w przyszłości. No to tutaj też ta lista jest chujowa. No dobra, wiecie co zrobimy? Wejdę tutaj i tutaj będą też chyba śmierci. Death, 1, 2, 3, 4, 5... 7 i chuj, Ty, napiszcie mi proszę w komentarzu, czy ja jestem głupi? Jakie 7? Kiedy Zeno może jeszcze wymazywał wszechświat? To może wtedy Krillin umarł? Dobra, idziemy dalej. Okej, biorę to na siebie. Może to ja czegoś nie pamiętam. Japoński aktor głosowy, w zasadzie aktorka, podkłada także głosu innej postaci z Dragon Balla. Jakiej? Wiecie co? Kurde, kojarzę. Chiaotsu? Czy to nie był Chiaotsu? A właśnie, Yajirobe, no tak. Ojej, dobra. To tutaj się bije w piersi. Czy Kuririn występuje w każdej sadze od klasycznego DB do DB Super? No dobra, to teraz tak. O nie, no bo w pierwszej sadze go nie było. Chciałem liczyć od początku, no w pierwszej sadze go nie było. Pilaf, chronologicznie, Pilaf, od praktycznie 21, 22 Tenkaichi Red Ribbon był wszędzie w Piccolo Daimao też był, w Saiyan Sadze był, w Namek Sadze był, w Cell Sadze był, w Majin Buu Sadze był, w End of Z też był, w Dragon Ballu Super w zasadzie no nie było go w Zamasu. Czyli Future Trunks? A czemu tutaj jest przecinek, a tutaj nie ma? Czyli to będzie jedna saga łączona jakaś dziwna? Okej, czyli może w sadze Trunksa był. W Broliego nie był. Broliego, wiecie co zrobimy? Trunksa i Brolly. Niektórzy tak piszą. No w sadze Broliego go nie było. Superhero też był. I Broku. Piccolo Daimao. No jak... Kurwa, nie był w Piccolo Daimao, skoro można powiedzieć, że saga Piccolo Daimao zaczęła się od jego śmierci, a potem na samym końcu sagi został wskrzeszony. No dobra. Którego nie widział? Oczywiście, Piccolo Bimbao. Ja pierdzielę. O, jestem pierwszy w ogóle, nie wiem, czy jesteście tego świadomi. W życiu miał wielu mistrzów, ale ilu konkretnie? Miał Roshiego, oczywiście Karina, miał Pana Popo, miał Kamiego, miał północnego Kajo, więc już mam 5, a maksymalnie do 4. Okej, czyli Pan Popo nie był mistrzem. To niech będzie, że 4. Jak oni się nazywają? No kurde, patrz to. Roshi, Karin, Kami. Czekaj, Mister Popo. Teraz mam kurwa... Czekaj, co? To czemu teraz mam... 1, 2, 3, 4. Przecinki tutaj oddzielają. Okej, dobra, cicho. Muten Roshi. Okej, to jest 1. Drugi to jest Kami. Trzeci to jest... Czekaj, naprawdę? Pan Popo jest tutaj wyliczony, a północny Kajo się nie liczy? Krillin nie był u północnego Kajo. No przecież on był na Namek wtedy. O ja pierdolę. No faktycznie, on nie był, przecież on był na Namek. Ja myślałem o tej scenie, kiedy przecież cała ekipa tam była. Już Krillina wrzuciłem do tej paczki drugorzędnych postaci, które potem nic nie robią. Zwracam honor. Żoną Łysolka jest 18, a ich córka ma na imię Marron. Przez 2R, prawda? Czy przez 1? Dobra, przez 2. Kuririn za młodu trenował razem z Goku u Muten Roshiego, który dawał chłopakom różne zadania. Jakie zadania wykonywał Krillin w ramach treningu? Wielokrotny wybór. Ścinanie trawy. Przesuwanie głazu, no to było zadanie. No to przesuwanie głazu to był ostateczny test. Pływanie było orange pola. Chodzi o oranie pola, przesuwanie głazu, ścinania trawy nie kojarzę. Może było? Przesuwanie głazu, no kurwa mówię, że to nie było zadanie i zaznaczam, bo myślę, że on to zaznaczył. Ciąg dalszy. Czytanie było, spanie było, roznoszenie mleka,
Palenie fajki, okej, nie było. Kuririn biegł po Goku czy przed Goku? Biegł przed Goku. Z kim Kuririn walczył na 21. Tenkaichi Budokai? Bakterian. Co to jest, kurwa? Chucky? On to robi specjalnie. Kurwa, on to robi specjalnie. Chucky Chun. Podczas kiedy na początku było pytanie, gdzie Jackie Chun, to była normalna odpowiedź, dobra, i było przez J pisane. Chucky Chun. Laleczka Chucky. Na 22. z kim walczył? Walczył z Chaozu, walczył z Goku i walczył... No tak, w Chaozu wygrał, z Goku przegrał. Także... I na 23, nie? Na 22 odbył walkę z Chaozu. Kuririn wygrał tę walkę, ale w jaki sposób? Wyrzucił go z areny zwykłym ciosem. Z kim walczył na 23? Walczył, proszę Państwa, z Piccolo i przegrał. Czy wygrał tę walkę z Piccolo? No nie, nie wygrał. Jakich technik używał? Użył, proszę Państwa, Bukujutsu, bo wszyscy byli wtedy zadziwieni. Roga Fufuken nie użył, Kamehameha oczywiście też, Mafuby nie używał. Ciąg dalszy. Czy Taiokena używał? Nie. Nie używał Sokidana, Kakiokena też nie używał, nie ma nawet czegoś takiego. Tienzana? Kakioken i Tienzan. Prądy? Kakiokena? Co to kurwa jest? Tienzan? Prądy? Nie ma, niczego nie używał. Nie wiem, to może w takim razie Taiokena. I W jakich filmach występował? Najsilniejszy człowiek, Martwa strefa, Drzewo mocy, tu wszystko. Zemsta Kulera. W pierwszym filmie był, tu też był, tu też był i tu chyba też był. Wszystko. Bio Broly oczywiście był, w Bojaku był, w Brody drugie starcie. On chyba jest dyslektykiem, więc może się nie powinienem z niego śmiać. Kurde, w fuzji mogło go nie być, teraz tak mi się wydaje. Broly drugie starcie? Też go nie było. Chyba te dwa. Był w Brolim, w Brody drugie starcie. W Battle of Gods tu też był, w Super Hero i Atak Smoka też był. Jasny gwint. I jeszcze jeden ciąg dalszy, historia Trunks'a, 800 chyba nie było go, historia Trunks'a był, bo musiał być pokazany z przyszłości. Jaki kolor zbroi nosi Krillin podczas swoich przygód na Namek? Czarno-żółtą? Nie, czekaj, ale chodzi o zbroję, czy chodzi o leginsy, które ma pod sobą? Bo pod spodem miał ciemne ubrania, czarne nawet leginsy. Ale jeśli chodzi o jego zbroję, no to ona była czarno-żółta. Sprawdzam. A no, racja, ale tak na dobrą sprawę to jest czarno-biało-żółta ta zbroja. Faktycznie, no okej, ma rację. Faktycznie to była, ale to dość ciekawe, że miał taki inny kolor zbroi, nie? Ta zbroja mi się zawsze kojarzyła z tym kolorem, ale tutaj racja jest, tylko że to tak naprawdę są 3 kolory. Z tego co nawet patrzę, to nawet wpada bardziej w granat, ale niech będzie. Biorę to na siebie, zła odpowiedź. I'm washed. Jestem już wypłukany, jestem umyty. Kuririn na Namek stawiał czoła Frizie. W jakich formach Friza zadawał potężne obrażenia Kuririnowi? Już widzę, Kuba, żart. W drugiej go nadział i w czwartej go wybuchł, więc bym powiedział, że najbardziej chyba tak, nie? Czarno-żółtą. Czarno-żółte to były bolidy Renault, jak Kubica jeździł. Ciąg dalszy. Ale co to jest? O co to jest pytanie? W jakich formach zadawał obrażenia Krillinowi, tak? Friza 100%, Golden Friza, Mecha Friza. Jak Friza 100% był, to Krillin w ogóle tego nie widział. Mecha Friza to nawet się z nami nie zobaczył, no to musi być Golden Friza w takim razie. Łysolek również zadał Frizie poważne obrażenia. Kienzanem mu odciął ogon, to nawet nie będę patrzył na inne odpowiedzi. Walczył z Celem z jakimi formami, a nawet próbował walczyć. Na pewno próbował walczyć z perfekcyjnym, z pierwszym, z trzecią. Czy z pierwszą próbował walczyć? Nie kojarzę. Z trzecią na pewno próbował walczyć. Czy ja jestem? Czekaj, co kurwa? Czy tam było pytanie, z kim nie próbował walczyć? Okej, dobra, to też biorę na siebie, może nie doczytałem. Gdzie nasz Łysolek walczył z Celem w pierwszej formie? Na wieżowcu, w tunelu, na ulicy, na lotnisku, w lesie? Nie wiem, może na ulicy. Na lotnisku? Szkoda, że nie ma zdjęć, bo historia Trunksa, przez którego androida został zabity Krillin. No, stawiam, że nie wiem, przez obojga. Nie pamiętam. W filerowej sadze w Dragon Ball Z Krillin ma dziewczynę, która ma na imię, no tutaj już na pewno to będzie... Nie! Kliknąłem na zły guzik na klawiaturze. No, chciałem powiedzieć, że teraz to już będzie przez jedno R na pewno. Marin napisałem. Marineford. Pieszczotliwie jest ona, a przynajmniej w tłumaczeniu grupy Mirai nazywana, a to nawet nie wiem, Maroncia. Podczas walki z Nappą Kuririn prócz Bukujutsu używa 2 technik. Jakich? Podpowiedź jest jedna na T, druga na B. No to pewnie Taiyo.
Mam nadzieję, że to nie jest pisane w ten sposób. Taioken. A może niech będzie, że napiszę Taioken. A druga to jest... Przecież on z Nappą użył Kienzana. Jeśli to jest kurwa Tienzan, to ja wyłączam ten quiz. Dobra, wiecie co? Sprawdzę. Tienzan. On to robi specjalnie. Ja nie wierzę, że on tego nie robi specjalnie. Jak można... Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dziękuję za oglądanie. Diana.